O, teraz sobie możemy ustawić pakiet. Stawko, skąd dobrze jest. Mamy. Tylko ja sobie kapturek ubiorę, bo mi w Benedykta zimno. Nie, bo jest faktycznie. Witam serdecznie. Dzień Kolejny dobry. wywiad. Moim gościem zacnym jest Żokol, znany amigowiec, morpoesowiec również. Tak, Jeden z twórców, deweloperów tak. systemu operacyjnego MorpOS. Nie będziemy tutaj rozsądzać, czy to jest system amigowy, czy nie amigowy, bo Jest amigowy, nie jest amigos. o właśnie, doskonale to ujął. Moje pierwsze pytanie, czy kiedykolwiek wróci MorpOS na klasyka? Tak, był pokazywany chyba w Niemczech teraz, jak było to. Był, Amiga 35. tak, Amiga 35, tak? Czy 42? Jakoś tak. No, coś tu, no, jak ten czas leci. Ja mam na klasyku aktualnego Morfosa i działa. Ale G3 będzie obsługiwana? Nie, niestety nie będzie obsługiwana G3. Czyli po RPC, tak? Znaczy, no, będzie obsługiwane tylko Blizzardy i Cyberstormy. Okej, bo światło chcę trochę zrobić do nas, wiesz? Dobra. O, lepiej. Bo jest G3 800 MHz. Tak, ja bym też chciał mieć swoje 4000. Ja mam Chciałbym. Na razie troszkę nie mam czasu na to, ale tak. Nie jest to obsługiwane, no to trzeba by było trochę porobić. Tak samo jak emulator PowerPC w Pistormie, tak? Też nie jest obsługiwany, raczej technicznie nie będzie, ale kto wie, może. Na razie to niech Michał Szulc skończy, będziemy myśleć, chociaż tam to trzeba by było dużo dorobić. A jest szansa na obsługę mediatora? Teraz z czatem GPT to może by była szansa, Ja uruchomiłem sieć neuronową na Amic. ale to tak trochę. To trochę nie do końca tak. Mediator raczej by było ciężko w trybie z DMA, Mhm. bo ale co nie. Nie zamykamy drogi. Tak? Tak, nie zamykamy drogi. Teraz głównym celem jest wypuszczenie wersji dla tej płyty Mirari i większość rozwijania sprzętowego Mhm. jest pod Mirari, no bo tam i pamięć, i sieć, i dźwięk, i port tego, no, tych pamięci stałych, i port SD, i tak dalej, i tak dalej. No, dużo rzeczy jest robiona, więc na razie jest płyta Mirari. Ona będzie teraz, nowy batch jest zrobiony, chyba w następnym miesiącu będzie dla większej liczby osób Mhm. z Mirari, a potem chyba po wakacjach będzie już taka dostępna płyta już dla większości osób. Co więcej, jest ona robiona po kosztach. W porównaniu do tych wszystkich pozostałych wcześniejszych płyt, ona jest robiona po kosztach. Jest tylko, ci co ją robią, to z tego co pamiętam mówili, że jej koszt to jest faktycznie koszt sprzętu i tak dalej, plus jak liczą sobie procent zepsutych płyt, żeby mieli na Tak. reklamację jakiejś tutaj dodatkowo nic nie będzie robione, więc ta płyta będzie tania. Natomiast mamy tutaj dwie. Ja i Charlie, czyli Czeńku z Portu Steamu, my mamy aktualnego Morfosa na klasyku z PowerPC. Ekstra. No. Ale Bevision, tak? Bez Agi. Bevision bez i tak. No chyba Aga to nie ma sensu, tak? Kiedyś w Morfosie była taka biblioteka CGX Dither. Aha. I ona była, żeby Jakbyś tak stanął przodem do tej kamery. dobra, O, okej, właśnie dobra. tak. Bo ja nie chcę ci zabierać pola. Nie zabierasz mi. Ja schudłem, jest miejsca dosyć. Ale ja przytyłem, dobra, nieważne. Ona była zrobiona, żeby uruchamiać na Adze, ale to się chyba jakoś tam rozminęło, tak? Nie no, jak działa Settlers 2, działa na Azę, uruchamia się, ale się uruchamia i działa. I to jest wszystko, grać się nie da. No ja Settlers 2 skończyłem na chyba Fusion albo na... Tak, na Fusionie działa bardzo fajnie, no. Więc i to było 24 lata temu. O, Ja kupiłem oryginał na mnie. a ja też mam, tylko niestety po niemiecku mam, ale znaczy ja mam oryginał na Macosa. Ja Aha. kupiłem wtedy oryginał na Macosa. Ja kupiłem na Amigę teraz to, co wyszło.
No może, bo tą szyję masz tak obciętą, może tak minimalnie. Ja nie mam obciętej, bo ona jest po prostu gruba. Kamerka nie obejmuje twojej szyi, o to mi chodziło. Wiesz, że nie filmuje się z dołu. A ja mam kapturek, bo ja nie chcę być chory. No. Bardziej niż jestem. Klasykujesz też. Klasykuję, bo ja oprócz tego, że tam jestem w tym Morfosteamie, to w Lublinie cały czas od 2 lat robię Muzeum Starych Komputerów. Super. Mamy w Lublinie, tak, jest koło 250 sprzętów już jest rozłożonych. Amigi są. Amigi są, ale jeszcze nie wszystkie, bo są tylko małe Amigi, a duże będą, jakie pokończę, bo tam mam w domu. Znaczy, głównym powodem, dla którego zrobiłem muzeum, jest to, że mnie żona wywaliła z domu ze sprzętem, bo zajmowało 3 pokoje, a teraz zajmuje już tylko 1 pokój i piwnicę jeszcze. No, więc tam te 4000, 2000, a nie, z dużych to, znaczy dużych 1000 jest na wystawie. Ale to jeszcze nie jest skończone, i klasykuję, mam duży pokój, w nim mam sprzęt do programowania do pracy, sprzęt morfosowy i obok jest A4000 Tower, a obok niej jest 2000, a potem jeszcze CDTV jest. Super sprzęt. Więc Klasykowania nie porzuciłeś, mimo że jest MorphOS. ja mam swoją Amigę od 96 roku, cały czas tą samą 1200 i potem w 2000 roku kupiłem PowerPC, które cały czas mam. No i oczywiście potem jeszcze tam dokupowałem wszystko to, co można było dokupić. Wcześniej miałem CDTV-kę i po niej został mi monitor kupiony w 94 roku, ten komodorowski zwykły. tak? Nie. No tam nie mieli jeszcze, tak? Tak, mieli, ale nie, no kupiłem ten zwykły, 84S i on no i w sumie to jest najstarsza rzecz amigowa z 94 roku no. Ty jesteś w Morphsteamie od początku? Nie, ja to dostałem do Morfosteamu dołączony wtedy, kiedy zrobiłem sterowniki do skanerów. Aha. I oni sobie pomyśleli, fajnie by było mieć sterowniki do skanerów. 2006? Nie, 2010 albo 11, no tak. To by, No. może będziesz wiedział, wiesz co, chciałem jeden mit z tobą skonsultować. Znaczy mit, legendę, może tak bym powiedział. Tak? Właśnie o mediatora chodzi. Ja tego, nie było mnie tam od razu, mówię, ja nie wiem, czy to jest prawda, być może ty wiesz. Nie chcę żadnego firmware'a rozpędzać, ale padło kiedyś pytanie, dlaczego MorphOS nie obsługuje mediatora. To pytanie padło na od Piotrka Woligórskiego tej imprezie, Ami Wigilii, dobrze mówię? Możliwe. No okej. Był tam Elbox i Elbox się wypowiedział, że Morphsteamowi się nie chciało. Oni dostali wszystkie sterowniki, wszystkie dane, ale nie dorobili tego. Nie wiem, czy Morfosteam dostał sterowniki. Mamy serwer, na którym mamy różne rzeczy Aha. z dokumentacją, z jakimiś rzeczami do developmentu. I tak jak szukałem na tym serwerze, to raczej nie było takich rzeczy. Okej? No, myślę, że to raczej były priorytety, bo przecież Kraszan, który stworzył jak to się nazywa? Prometeusza. Ale tak, teraz widziałem nawet na eBayu sprzedają takie proste wersje Prometeusza za 600 zł. To w ogóle Tak, jest, tak. to w ogóle jest Uproszczona. tanio, Hanna. Uproszczony, tak. 650 zł. I chyba z 3 portami PCI czy z 4? Ale się rozwija technologia. To jest trochę. Amiga otworzy w jednym chipie całą, która zajmowała parę chipów. No to on zrobi Prometeusza i do Prometeusza też przecież nie ma obsługi, więc posiadając nawet twórcę Prometeusza w teamie, no nie ma tej obsługi. Znaczy, ja wolę podkreślić, ja nie wiem, czy ta historia jest prawdziwa, że to ktoś się tak wypowiedział, to słyszałem z drugiej ręki. Ja nie Znaczy, wiem, czy teraz- Elbox to powiedział. Teraz by było prościej, no bo teraz po pierwsze są te wersje WordPosa na te wszystkie sonety, tak? Więc ten niskopoziomowy mediator jest obsłużony. No ja mediatora mam, tak? Jeszcze wersję tą 5V, więc nie wiem, czy wszystkie karty mogły pójść, ale to ewentualnie bym sobie mógł kupić tego od drugiego. Ja bym chciał, tak? O właśnie, to jest moje pytanie kolejne. W czym jest problem? Ja bym chciał. Tak, to jest wszystko z czasem, bo to jest tak w systemach
operacyjnych No. jest takie, że jak się je robi, to są rzeczy łatwe, przyjemne i które wszyscy się cieszą, a nieraz trzeba po prostu posiedzieć 2 lata i końca nie widać. Aha. Tutaj mogło być coś tak naprawdę jak ten Denis Boom się chyba nazywa, tak? Ten od robienia Od G3? od G3, Tak, Denis no, Boom. no właśnie, on trochę musi posiedzieć. Joko, nie uciekaj! A dobra, już wracam. On musi posiedzieć, on musi to robić. Ja tam patrzę na jego GitHuba, wcale tam ten jakoś... Jest trochę jeszcze kart, które mógłby rozpracować, on coś tam chyba kupował, tam jacyś się pytają, ale część z nich nie działa. Nawet ja sobie jakoś kupiłem kartę tego Bigfoota, ale tego 2100 na PCI Express i chyba ona jeszcze nie działa, tak? Ja mam 2, które działają. Ale 2100? Ja mam G3 Ragnaroki. A, to te, co można z Izraela kupić. Czy tam te PMC można z Izraela kupić? Nie Ten- wiem, nie wiem. Bo to, pamiętam. żeby Ragnarok działał, to musisz kupić jeszcze ten To był dotrzyma- zespolone. A, To no było właśnie. poskładane w całość. No. Długo mi to nie chciało działać, dopiero zrozumiałem, że to musi mieć idealne, piękne, wspaniałe 5V, inaczej to nie będzie chodzić. No. Znaczy, bo Dobra, dla Mediator. mnie- tak, znaczy, bo dla większości osób czym się różni Morphos od innych, powiedzmy, systemów amigowych i podobnie, tak? Słuchamy. Najczęściej jest tak, że jego twórcy go używają. Czym Tak, się właśnie. często różniło od Od Arosa. Tak, że I Michał Szulc, sorry, że ci przerywam, Michał Szulc co wyraźnie powiedział, oni są twórcami, nie są użytkownikami. Słyszałem wywiad. tak. Akurat Aros teraz fajnie ma to jeszcze nazywa Arix, tak? Że można go Nie przeszkadzamy panu. pod Windows for Linux uruchomić pod Windowsem 11 i Mhm. taki OWB można sobie na Arosowe okienka podklikać pod Windowsem. Naprawdę Okej. fajna rzecz. No. To chylę czoła, że to jest zrobione. No ale my korzystamy, więc my patrzymy, co jest nam najbardziej potrzebne. No Mhm. mamy w większości dość szybkie maszyny. Dość szybkie, które mogą być, bo to są przeważnie PowerPC G5. Mam też, Tak. chcę uruchomić WordPressa. Ale one i tak są wolne. One są wolne. Najbardziej wolna jest przeglądarka od 2000 chyba 18 roku, gdzie jeszcze się fajnie korzystało, 19, 20. Pamiętam, tak. było pod macOS-a nawet. No. Chodziło to responsywnie, nie? Teraz Ciężko. jest tak, teraz jest ciężko. I o ile przeglądarka jest bardzo dobra, bo wszystko działa, a jak nie działa, to można by było łatwo dorobić. Ale twórca Jaca nie będzie tego dorabiać, bo by działało jeszcze wolniej. No. I na przykład można by było dorobić rozmowy głosowe albo obsługę kamer, ale samo dekodowanie tego, jeśli nie ma dekodowania sprzętowego, to ono załatwia całego proca, gdzie cała maszyna. Wczytywanie jakichś większych stron, jakiegoś Facebooka, tam nie wiem, no, czegoś bardziej skomplikowanego, działa, całe szczęście, że działa, ale niestety jest wolno. I problemem jest brak wieloprocesorów. A Altivek nie pomaga tutaj? Pomaga, ale Altivek pomaga przy wyświetlaniu filmów, dekodowaniu JPEG-ów. On odpowiada 20-30%. Czyli Okej. można by było mieć, jak mamy procek powiedzmy 2 GHz, tak, to 20% to byśmy mogli mieć 2.4. tak, 2.4 bez Altiveka i by działało tak powiedzmy Aha. tak samo, więc on pomaga. Tylko no, Nie załatwiał sprawy. są wersje zrobione przez Bigfoota dekodowania sprzętowego, ale jeszcze ich nie upublicznił i jeszcze ich nie publicznił też dla nas tutaj w Morfostinie jest. Tak? Ja chciałbym mieć, ale mnie nie będę męczyć. Bo tak. Dobra, myśmy kompletnie zjechali z tematu. Wrócę, doprecyzuję o co mi chodzi, bo można się do Leboxa na przykład zwrócić. To nie chodzi o Lboxa, tu bardziej chodzi o to, że musisz poświęcić... Aha, rok musisz- czasu. No to nie, może nie rok, ale musisz poświęcić dużo czasu na sprzętowe działania. Rzeczy, które są robione, programowanie sterowników, które nie są sterownikami na port szeregowy albo na USB, jest skomplikowane. Okej. Do tego tym wszystkim ludziom musiałbyś Amigi teraz załatwić, czy podłączyć im Mediatora. Tak. Ja jestem chętny na beta testera. Ale trzeba dewelopera. No, i to musisz siedzieć, bo to o ile część na przykład Pirut Office Teamu dużo robi na QEMU. Mhm. Możliwe, że też w nowej wersji Morphosa będzie dodatkowy sterownik, żeby grafika działała szybciej w QEMU Mhm. wbudowany. No i
to już QEMU przy szybszych prockach działa realnie, no ale to dalej jest x2-3 razy wolniejsze niż maszynki. Natomiast no, mało osób ma taki sprzęt. Może jeszcze Cymf ma, bo w sumie on współautor Morfosa, tak, i współautor CyberGraphics'a, więc tak, on pewnie jeszcze może mieć. No i ty, Stawko, masz. Nie on. Stawkosz, tak? Bo tam się schował za kadrem i nie chce się pokazać. Nie, no jest kolejność. To spoko. Taki był plan. Luz, dobra. No. Znaczy, bo najważniejsze, że działa. Morphos tak naprawdę działa szybko na klasyku. Jest bardzo... Kiedyś był taki komputerek za $100 Efika Afika pamiętam. i ja mam przez Staszka tam podkręconego mojego Blizzarda chyba na 300... Na 300, na 300 albo to jest 400 gdzieś. Zemut ma takie blizzardy. No. się nie- Nie licząc odczytu z dysku, bo ma wersję bez SCSI, to naprawdę ten system jest bardzo używalny, tak? Tutaj było też pytanie, jak robimy z licencjami, no bo to trochę głupio brać licencję płatną za taki system, no to się cały czas odkłada w czasie. Cały czas się odkłada w czasie. Teraz jest to Mirari, zaraz razem z Mirari też są rozwijane te sterowniki do nowszych Radeonów HD, więc ci sprzętowcy, którzy siedzą, szczególnie jeśli chodzi o Mirari, no trochę nie mają czasu, tak? Ja nie jestem sprzętowcem od PCI-a, czy tam od jakiegoś niskiego poziomu, więc ja nie pomogę i nie wiem, czy czat GPT też by pomógł, tak? Czy tam jakiś... Można go wytrenować. Nie, myślę, że właśnie nie. Bo to musisz Tutaj, do tak. sprzętu musisz. Znaczy, Tak. że wytrenowanie pewnie zajmie więcej czasu niż Nie, zrobienie tego. Technicznie musisz wiedzieć co, jakie Tak, prądy i tak dalej, no. tak? To jest jednak, no... Ja na przykład próbowałem z czatem zrobić flashera dla kart Radeon HD, żeby właśnie były łatwiejsze do flashowania pod Morphosem i trochę jednak mi się nie udało. Okay. Ale już dużo zrobiłem, nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Chyba dlatego mi się nie udało, że ta karta wyświetlała obraz, wtedy jest zablokowana do flashowania, ale no ale tak, jak się człowiek na tym nie zna, to jeszcze więcej czasu Tak, potwierdzam. to ten. No, Mediator raczej nie, no zwykłe Blizzardy z Bevizją i możliwe, że z kartami na 0.3, czyli to wszystkie... Picasso, Cybervision. Tak, no, szczególnie Supervision i Supervision 3D to raczej będzie obsługiwane. Chyba że znowu coś się zwaliło. To nieraz jest jakaś zmiana w jednej części Morphosa, która wpływa na drugą część Wiem o co Morphosa, chodzi, tak jest tak. a że nie ma testerów, albo tester ma maszynkę i jej nie odpali, to na przykład po pół roku coś Wyskoczy. No ja wyskoczy, mam, tak. słuchaj, ja siedzę na chorobowym od 1,5 roku. Jak potrzebujecie beta testera do klasyka, to się zgłoszą. Teraz właśnie, no, teraz mamy wypuszczenie, no, może nie na dniach, ale na tygodniach, może na Okej. miesiącach, wersji 3.20 Morphosa, która właśnie będzie taką wersją, że ludzie będą mogli kupić Mirari. Już po dniu, tak? No bo wcześniejsze wersje nie miały obsługi. Trzeba wypuścić po wersję, żeby ludzie mogli kupić Mirari. A potem się zobaczę. No i ja jestem z tych części Morphos Teamu, co jestem jeszcze jednak za klasykiem, tak? Więc to tutaj dla mnie by było ważne i ja dość, no tak raz na pół roku aktualizuję na klasyku, żeby sprawdzić, czy działa. No i działa. A mi nie działa 1.4.5. Od parunastu lat próbowałem odpalić go na 4000, próbowałem go odpalić na 1200. A nie powinno być problemu. Nie powinno, to jedynym tam problemem w trybie to trzeba było reset level. Ustawiałem, przeleciałem wszystkie reset levele. A nie Ustawiłem. masz włączonego tego BPWC fixa, który ci odpalał się przy starcie? Nie, ja go ustawiłem nawet priorytet partycji na maksa na Morpho SA,
Ustawiłem 5V mierzone na oscylatorach Blizzarda po repisy, bo wiem, że to jest klucz. Jak nie ma 5V No. albo blisko 5V, to ta karta się będzie A sypać. ja ci powiem, że dalej na 1000 to mam odpalane i Morfosa 1.4, tego, mam Zazdroszczę. Amiga OS-a i jeszcze mam Apusa Zazdroszczę, Debiana. chętnie się Ja zamienię. też miałem Apusa. 4.1 Odewiane się. mi się Tutaj, sypała. to młody. Bardzo mi się sypało 4.1. Dopiero jak rozwiązałem problemy z 5V, ten system zaczął działać stabilnie. Ale MorphOS-a z tymi levelami FFS, SFS, PFS, wszystko przeleciałem. Z Bulim próbowałem rozwiązywać problemy. On mi swojego MorphOS-a podsyła, bo też ma Bevision. Przeleciałem wszystko, tylko się dało, nie chodzi. Robi pierwszy reset i na tym się zatrzymuje. Jak zrobię z klawiatury drugi reset, to ta sytuacja się powtarza. No wraca do tak, zera. bo on wtedy wywala to musiałbyś przyjechać tutaj z maszynką na No jakieś tak, cele, ciężko tak trochę. A, to widzisz. Może ty do mnie wpadnie do Wielkiej Brytanii, A ja zapraszam. jeszcze nigdy nie byłem w jakiejś Zapraszam. Widzisz, wiesz No co, tak. ale wy kupujecie bilety, czy ten? Jak już tutaj Żakol jeździ po tym. Okej, następne pytanie. Czy używasz systemu OS 4.1? Używam systemu S41 FE i mam go też na klasyku. Tak? Mam go i na klasyku, i mam na Pegasusie. Jakie wrażenia? Tutaj w OS4 Mhm. nie wiem, czy jestem osobą odpowiednią. Słuchaj, wrażenia swoje możesz okej. powiedzieć. Wrażenia tak. Wrażenia są takie, że od pewnego momentu dużo oprogramowania dla OS4 Mhm. odnośnie gier zostało robione na nowsze karty graficzne, bo oni przyszli na PCI Express wcześniej, ale troszkę olali to wcześniejsze. Mhm. I jak się ma Pegasusa, jak się ma te starsze sprzęty na AGP, to od dużej liczby oprogramowania jeśli chodzi o grę, tak, jesteś odcięty. I to jest słabe, no ale to jest jakaś polityka. No, E, tak zdecydowali, nie? No, po pierwsze, to fajnie, że na przykład tam oni dołączyli odpalanie amigowych chyba ADF-ów czy gier, mają wbudowane UAE, z tego co pamiętam. No, potem chyba dołączyli tego OWB z Morphosa, no to on już jest wtedy względnie. Teraz chyba pracują nad nowszą wersją, to jej nie testowałem, z nowszym engine'em, bo tam nawet Allegro było niewyświetlalne na tej starej wersji, więc tam była totalna padaka. Teraz jest już bardziej działająca, ale chyba jeszcze coś tam walczą. Tak. No, mam to. Mhm. Miałem kiedyś w planach przeportowanie tych moich sterowników dla skanerów, A było coś, pamiętam takie dyskusje. ale w końcu tam, nie wiem, porodziły się dzieci, trochę nie mam czasu na to, Aha. więc tego nie zrobiłem. Ale teraz ostatnio zrobiłem programik do wypalania kickstartów na tych TL836. Wow. No i nie tylko kickstartów. Pod Morphosem, on będzie w Morphosie 320, ale myślę, że po pierwsze na klasyka, bo klasyk teraz zyskał bardzo dużo USB, możliwość podłączenia przez Pistorma. Mhm. Jest sterownik i bardzo dobrze, że jest, więc nareszcie się USB zacznie rozwijać na klasyku. A że mamy Poseidona, takiego samego w Morphosie i w Arosie, no to po prostu przeportowanie tego programu będzie pstryk, powiedzmy 2 tygodnie. No ale to znaczy, że pstryk i będzie program zrobiony. Na OS4 też to zamierzam zrobić, tam jest akurat inny stos Sirion, ale to, że on jest inny, to znaczy, że po prostu wszystko jest inne, ale tak naprawdę on działa tak samo, więc to też nie ma żadnego problemu. Więc to. Wiecie tego Pistorma? Nigdy nie odpalałem. Ja też nie odpalałem Pistorma nigdy. Nie odpalać Pistona. Piston jest... Znaczy widziałem go tutaj, ale jakoś tak, ja nie mam żadnych obiekcji, nie mam zahamowań. Są ludzie, którzy wolą Pistormy, są ludzie, którzy wolą Vampiry, są ludzie, którzy kochają demoscenę. Mnie to nie kręci, po prostu nie używam, jest mi to obojętne. Znaczy, no, plus Pistorma jest taki, że testują na demach. Znaczy, chyba Vampira też testują na demach, No. tylko liczba dem pod Pistormem jest większa niż pod Vampira. No okej, To pierwsza rzecz. Piston jest 3-4 razy szybszy od... w porządku. Ale ja 3 razy tańszy. Ja wolę Motorolkę 30, mnie naprawdę kręci z MMU, z FPU i to jest to, co mi sprawia radość i frajdę. Nie, jeśli rozwijać jakoś tam ponad 60 klasyka, to No. dla mnie tylko i wyłącznie Piston. No w porządku, masz prawo do własnego zdania. I takie pytanie ci chciałem zadać. Bawię się ostro AI-em, jak zapewne wiesz. Kompiluję. Wkurza mnie trochę GCC 2953,
Z tego 2,95, tak? No. No jakoś tak, może rację pewnie. A to jest najlepsze GCC, to jest najlepsze GCC na nim. Ale daj mi dokończyć, o co mi chodzi. Czat GPT, ja mu zawsze mówię, drogi czacie GPT, drogi kopilocie, kompilujemy na Amigę GCC 295.3. Pamiętaj o tym, że trzeba deklarować na początku zmienne. A to, ale to ręcznie można poprzesuwać. A ja nie umiem. A, To mnie niestety wkurza, chciałbym form- przejść na coś większego, bo on mówi tak dobrze w porządku, w 60% zrobi tak jak go proszę, Ale a w 40 ale nie. wiesz co, Fabetyce cię obsłuży. ale wiesz co, nie, ja kompiluję, bo pod Właśnie. Morphosem, Morphosem kompilujemy w GCC 9. O, On już jest sensowny. Możemy kompilować, bo chyba jest 11 i 13, ale doszliśmy do tego, że i to nie tylko my w Morphosie, tylko w ogóle doszliśmy wszyscy do tego, że on kopiuje dużo wolniej. I nie są duże, śpieszymy się. są duże, ale nieraz są faktycznie duże projekty. Mhm. I na przykład albo Czokol uciekasz. a dobra, czekasz godzinę, tak, bo masz wolniejszy procek, bo nie możesz na wielu rdzeniach programować. Kompilować. Więc tutaj jeszcze GCC 9. Powiem Ci, że w GCC 9, jak Ci czat przesunie deklaracje zmiennych później, to też Ci się wywali. Jak Ci zrobi statyczne funkcje i nie zrobi deklaracji na początku pliku, to też Ci się wywali. Ale- Więc to Ci nie pomoże. wiesz To co, ja teraz walczyłem z tym demem. VBCC mi się poradziło bez większego problemu. VBCC jest fajne, ale on nieraz robi psuje kod. No tak, tylko ja myślę tak jak pod jego wymagania, tak, to Aha. wstawiam, że No, no, twoje już pewnie było inaczej, tak? Jeżeli ma tutaj kręcić jakieś lody tak, i tak dalej za ilejem, to VBCC pewnie wystarczy bez większego kombinowania. Wiesz co, ale bo wszystko się rozbiło to, No. czy chcesz korzystać z jakichś dodatkowych No bibliotek. tak, okej. A niektórych bibliotek nie Nie masz ma. pod VBCC. A muszę sam zrobić. No, a pod GCC są dostępne seminaty, czy tam Tak. z tych wszystkich. A przesunę tą kamerę, bo on ucieka. On nie umie stać w miejscu. Bo człowiek robotny jest. Albo wsiki, nie wiadomo co. Ile mamy? 26 minut. Czokol, strasznie dziękuję za rozmowę. To Pozdrowienia. ja dziękuję bardzo. Zdrówka przede Tak, wszystkim. wzajemnie. No i pozdrawiamy. Pozdrawiamy Mufę. Ja wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiamy Mufę, Remika. Ja życzę największego rozwoju Tak. OS4, ponieważ dobra konkurencja A to jest wpływa, prawda. wpływa prawda. na oba systemy. Tak. Ja też tak uważam. Dla mnie te wojenki są worem między OCS Aga. już teraz A jest nie, jakaś nie, wojenka? już teraz Teraz nie, to Nie ma, teraz już nie ma. Ludzie się postarzeli, porodzili dzieci, pochorowali na raki i się nikomu już nie chce walczyć. Co tam, no i jeszcze dodatkowo jeszcze wspomniałem Aerosa, tak? Gdzie tam nie ma za dużo osób, Mhm. ale też robią różne rzeczy. Tak. Dedu też jakiś wrócił na chwilę. Tak, To nawet było nie na tyle. chwilę, on cały czas robi i o ile jest fajnie, bo pozostałe systemy mogą patrzeć, którą drogą iść lub nie iść. Szczególnie jeśli chodzi o na przykład uruchamianie systemu na systemie, to po pierwsze zrobili w Aerosie fajnie to. Multiproceserowość. I multiprocesorowość. Tak. Tak. Takie karos i tak. Wracamy chłopaki do środka, bo ja tu Dobra, za mocne. bo zimno. Dzięki. Dobra, dzięki. Hej.